Siema, wiem, że na ten film czeka pół Polski, dlatego wracam do Was dzisiaj z nowymi pick-upami. Pierwszym z nich jest para butów BBS X Salomon, teraz długa nazwa GTX2 Boots. Są one stworzone w kolaboracji między persko-niemieckim projektantem Borisem Bijadem Saberi a marką outdoorową Salomon. Lining tego buta jest wypełniony ciepłym polarem i przewiewną siatką. Posiadają również system Quick Lace, który umożliwia szybkie zawiązanie ich. Natomiast z zewnątrz pokryte membraną Gore-Tex, czyli są wodoodporne. Jeśli chodzi o materiały i miks ich, bo uważam, że to jest najfajniejsza część tego buta, jeśli patrzy się na niego z bliska, jest to miks pomiędzy siatką, gumą, a czymś, co przypomina zamsz. Jest to jedna z wielu par, które Boris wykonał w kolaboracji z Salomonem. O jednej z nich mówiłem w moim poprzednim filmie. Ja natomiast tą wybrałem w wersji zwykłej, nie z object dayowanej, co może wydawać się bardzo oczywiste i nudne. Natomiast jeśli myślę o tym trochę dłużej, to był to dużo lepszy wybór, ponieważ są one dużo bardziej uniwersalne i mogę je nosić jako takie idealne daily na jesień czy zimę. Kolejnym itemem jest skóra od Rick Owens. Pochodzi ona z jakiegoś starszego sezonu, natomiast po metkach nie jestem w stanie stwierdzić z którego. Jest bardzo krótka, wąska i generalnie opinająca sylwetkę, co jest moim zdaniem jej największym atutem, bo wygląda świetnie na ciele. Ma ona również dłuższe rękawy, które są bardzo opinające i zakończone ściągaczem, więc gdy jest ona w pełni zapięta, jest ten taki awangardowy look, wiecie o co chodzi. Jej największym wyróżnikiem jest wysoki neckline, który umożliwia na wiele opcji stylingu. Można ją nosić całkowicie zapiętą. Gdy jednak odepniemy ten kołnierz trochę, to można go nosić w taki asymetryczny sposób. Kurtka układa się sama w ten sposób bardzo często, więc to jest mega spoko. I to jest chyba mój ulubiony sposób, jeśli noszę ją samą. No albo można po prostu ten kołnierz położyć i nosić jak taką zwykłą kurtkę, o której typie nie mam pojęcia jak się nazywa profesjonalnie. Niestety przez to, że jest ona tak wąska, bardzo mało rzeczy mieści się pod nią. Nie mogę założyć na przykład bluzy czy swetra, więc żeby obejść to i nosić ją w zimę, noszę dwie kurtki na raz, co jest też moim ulubionym sposobem po prostu stylingu jej. Zakładam na nią bomberkę, skórzany kołnierz i wystające elementy tej kurtki w momencie, gdy jest ona rozpięta, dodają moim zdaniem trochę fajnej tekstury. Następnym przedmiotem jest także kurtka i jest to kurtka od Arc'teryx. Jej nazwa to Serium LT Hoodie. Hoodie, bo ma kaptur, LT, bo jest lightweight, jest leciutka. Także po samej nazwie można się domyślić, że jest ona mega lekka i ma wypełnienie, które jest blendem między gęsim puchem a puchem syntetycznym. Puch syntetyczny jest włożony w miejsca, w które możemy się spocić lub po prostu ta kurtka może wystawać spod outer shella, czyli jest to kaptur, neckline, pewnie pachy i tutaj barki. Puch syntetyczny jest dużo bardziej hydrofobowy, dzięki czemu gdy się spocimy lub napada na to deszcz, nie wsiąka w niego tak woda i nie jest nam zimno po prostu. Więc jest to mega ciekawy element techniczny. Jeśli chodzi o krój, ma ona bardzo wysoki neckline. Ma ona także bardzo duży kaptur, który został stworzony po to, aby mógł się pod nim zmieścić kask. Ten kaptur można regulować, a na samej górze znajduje się haft Arc'teryx. Haft znajduje się także na klatce piersiowej, a jeśli pójdziemy w duch, poltergeist? Na dole tej kurtki jest także bardzo mocny ściągacz, dzięki czemu jeśli chcę być fashion motherfucker, to mogę po prostu zaciągnąć ją bardzo mocno i podwinąć, dzięki czemu ma fajniejszy, bardziej cropped look i wygląda moim zdaniem lepiej. Natomiast fakt, że jest dłuższa, jest super, ponieważ gdy jest mi zimno, to mogę po prostu rozciągnąć ten ściągacz, wydłużyć ją i nie wieje mi po plecach, dzięki czemu nie umrę, że mi zimno. Kieszenie tej kurtki są osadzone całkiem wysoko, dzięki czemu gdy podwijam ją i jest nieco bardziej cropped, można z nich dalej korzystać i nie wygląda to dziwnie, co zdarza się w niektórych kurtkach. A w środku znajduje się jeszcze jedna kieszeń i przypięty worek, do którego można spakować tę kurtkę.
Jeśli znacie Arc'teryx, to wiecie, że jest to kurtka dla freaków latających po górach i generalnie ludzi, którzy optymalizują bardzo to, ile mogą włożyć do plecaka, czy po prostu na siebie. Więc jest ona niesamowicie lekka i niesamowicie ciepła. Widać po hardware'ze, czy po prostu tym na przykład jak skonstruowany jest worek, gdzie oszczędzają oni na wadze i to jest jeden z najsłabszych punktów tej kurtki niestety, ponieważ zamek jest tak malutki, że bardzo ciężko jest go włożyć do końca. Może zrobię jakąś fajną przebitkę tego. Więc częściej niż rzadziej zdarza się, że odpina się ona od dołu i generalnie bardzo ciężko jest rozpiąć ją. Mimo to jest to i tak item, który będzie na pewno bardzo długo w mojej szafie i już widzę z jaką częstotliwością po prostu noszę ją, bo jest to zwykły puffer, który jest mega leciutki i wygodny, żeby móc go nosić na co dzień. Jeśli chodzi o ciuchy, to chciałbym Wam pokazać już ostatni item i jest to para spodni od Junya Watanabe. Ich pełna nazwa to Junya Watanabe Worker Poem Pants. Pochodzą one z kolekcji Spring Summer 2001, który był pierwszym runwayem męskim od Watanabe. Są to po prostu zwykłe, szerokie spodnie, które na dole nogawki się nieco zwężają. Przez to większość butów wygląda z nimi po prostu świetnie i dużo lepiej niż z jakimiś tam dzwonami z lat 70., które zakrywają po prostu tego buta. Jeśli chodzi o materiał, to są one zrobione ze zwykłej bawełny, nieco podobnej do drelichu. No i powodem, dla którego kosztują one 600 dolców, jest to, co znajduje się w miejscu prawej kieszeni, a jest to wiersz, który, jeśli się nie mylę, a mogę po prostu kłamać, został napisany przez Junię. Jest to mega ikoniczny motyw, który Junya wykorzystuje w swoich projektach i rzeczy, które jakby mają na sobie te jego wiersze, które bardzo często odnoszą się do jego życia miłosnego czy na przykład natury, są bardzo pożądane i ikoniczne. Moja para ma, moim zdaniem skromnym, jeden z najlepszych tych wierszy, najmniej simpowy i możecie go przeczytać sobie tutaj. Dobra, a teraz koniec głupot o ciuchach. Wiesz jak to brzmi? Brzmi jak kącik muzyczny Bartka. Przez ostatnie 2 miesiące nabyłem trochę nowych płyt i chciałbym Wam je pokazać. Możecie powiedzieć, co sądzicie w ogóle o takim formacie, bo słucham zajebistej muzyki. Pierwszym albumem jest Show Me The Body, Live and Loose in the USA. Show Me The Body to nowojorski zespół, który miesza ze sobą muzykę hardkorową, po prostu gatunek hardcore z muzyką elektroniczną. Live and Loose in the USA jest to składanka nagrań live z taką kolejnością, jak leci setlista na koncertach. Jestem mega fanem wykonań live, generalnie muzyki. I uważam, że jeśli zespół jest dobry lub artysta jest dobry, to w większości przypadków to brzmi po prostu lepiej niż nagrania studyjne i bardzo często te piosenki są nieco przerobione, nie wiem, są grane ze szybszym tempem i tak dalej, co ma miejsce na tym albumie. Kolejnym albumem jest zespół Planning for Burial z Below the House. Tak naprawdę to skłamałem, bo Planning for Burial to jest jeden ziomal. Ten album wyszedł w 2017 roku i jest miksem shoegaze'u, doomgaze'u, post-metalu, drone metalu, slowcore'u i ambientu. Brzmienie tego albumu jest mega ciężkie, melancholijne, ma niesamowicie dużo atmosfery w sobie, a same nagrania są generalnie bardzo lo-fi, co dodaje urokowi. Ten projekt jest generalnie wydawany spod labelu The Flenser, czyli labelu Dana Beretta, który jest znany m.in. z Have a Nice Life czy Giles Corey. Kolejny album to Floral Green od Title Fight, legendarnego już zespołu punk rockowego, hardkorowego, emo, shoegaze'owego, przynajmniej w tych późniejszych projektach. Generalnie bardzo wpływowego na undergroundowy punk zespołu, jeśli chodzi o lata 2010, no i generalnie lata 2000. Floral Green był wydany w 2012 roku i są na nim moim zdaniem jeden z najlepszych kawałków, które zespół kiedykolwiek nagrał.
i jednych z najpopularniejszych kawałków, między innymi Head in the Ceiling. No i kończąc kącik muzyczny Bartka, jest ten album, którego okładki nie mogę pokazać. Jest to Death Grips No Love Deep Web. Wydane też w 2012 roku. Jest to miks po prostu hip-hopu alternatywnego przede wszystkim i muzyki elektronicznej. Mega ciężko mi jest opisać, jak brzmi Death Grips, więc po prostu na tym skończę. To tyle w tym filmie. Nara.